Cześć, witam Was Energik w kolejnym Enerflashu. Minął kolejny tydzień. W tym tygodniu również, pojawiło się kilka ciekawych rzeczy, wydaje mi się. Natomiast no widać, że jest bardziej spokojnie i tak będzie chyba już do świąt, tak mi się wydaje. Ci, co obserwują mnie na Twitterze, to mogę Wam ciekawostkę powiedzieć. Miałem w piątek, w sobotę miałem spotkanie z ludźmi z liceum po 25 latach. Słuchajcie, jak sobie uświadomiłem, że minęło 25 lat od pisania matury, to jest niesamowite, jak ten czas leci. I spotkałem się i było bardzo ciężko było. Ciężki temat był, szczególnie po powrocie, ale fajnie było się spotkać. Jednak tyle lat, kurczę. I jakoś tak wyluzowałem. Dobra, nie przedłużając. Nadchodzący Layers of Fear, który w zasadzie pewnie już widzieliście nieraz, czy to na moich materiałach, czy też nawet na YouTubie. Ma to być gra już wykonana na nowym Unreal Engine 5. W każdym razie Bloober Team już podaje mniej więcej datę premiery, znaczy nie podali konkretnego dnia, ale ma się pojawić w czerwcu tego roku. No i pojawi się ona na PC, na PlayStation 5 i na Xbox Series X i S. No i podano wymagania, aby zagrać. No mnie interesuje oczywiście granie w 4K z Ray Tracingiem w 60 ramkach, czyli mamy tutaj na 3080 Ti musimy mieć kartę, żeby zagrać na takiej jakości. To jest ciekawe dosyć, bo jest też tutaj to probierzem, jeżeli chodzi o Unreal Engine 5, to znaczy jakie te wymagania będą miały te gry nadchodzące. Kurczę, czekajcie, coś mi tutaj nie za bardzo. Jakie wymagania będą miały te nadchodzące gry opierające się Unreal Engine 5. Także nie są one, wydaje mi się, jeszcze aż tak duże, aczkolwiek pamiętajmy, że Layers of Fear prawdopodobnie to będzie gra, która będzie się opierała na dużej ilości niewielkich lokacji. Natomiast jeżeli chodzi o gry z otwartym światem, to mogą być to zupełnie inne wymagania, ale jestem ciekawy. No tutaj jestem ciekawy z tego względu, że jakiś czas temu wydane to demo Matrixa, gdzie mieliśmy całe miasto i mogliśmy sobie tam latać i się poruszać, no miało koszmarne wymagania sprzętowe, dlatego każda gra, która wychodzi na Unreal Engine 5, warto jest tutaj sprawdzenia, bo to też jakoś tam rzutuje na przyszłość w kwestii płynności gier, bądź sprawdzenia, czy sprzęt, który posiadamy, jest na tyle mocarny, aby tą grę odpalić. Kolejne złe wieści z Ubisoftu. Jak wiecie, Ubisoft od dłuższego czasu boryka się z problemami finansowymi i wreszcie mogliśmy sobie zobaczyć raport finansowy, który można sobie oczywiście ściągnąć, można sobie zobaczyć. Słuchajcie, w tym roku Ubisoft zanotował prawie 0,5 miliarda euro strat. Niesamowite. Dla porównania, w poprzednim roku, czy tam okresie, w którym było to wyliczane, był na plusie 80 milionów euro, a tutaj 0,5 miliarda euro strat, słuchajcie, niesamowite. No ale Ubisoft ma jeszcze asa w rękawie, to myślę, że oczekiwane Assassin's Creed Mirage, między innymi też przeze mnie, który jest troszkę takim powrotem do źródeł, że tak powiem, serii Assassin's Creed. No ja jestem ciekawy, jak to tam wypadnie, natomiast koniec końców zwolniono 700 osób w Ubisoftie. No i cóż, no trzeba przyznać, że na premierę oprócz Assassin's Creed Mirage czeka jeszcze Avatar Frontiers of Pandora. To jest gra na podstawie już 2 części, tak, Awatara. No zobaczymy. Ja akurat tego drugiego filmu nie widziałem jeszcze. Pierwszy pamiętam jak przez mgłę i pamiętam, że jakaś gra Avatar była. To chyba za czasów jeszcze PlayStation 3, ale ona jakiegoś tam sukcesu zbytnio nie osiągnęła, także zobaczymy, czy tutaj będzie coś lepszego. Nadal czeka Skull and Bones, to jest w ogóle gra, która już były dema, cuda i jeszcze ona nie wychodzi. Nie wiadomo, kiedy ona wyjdzie. No, myślę, że tutaj Ubisoft mocno się boi wydania takiej gry.
żeby ona była niedokończona, bądź miała jakieś tam powiedzmy błędy, no powiedzmy sobie szczerze, te pierwsze chyba testy jakoś też za dobrze nie wypadły, więc może tam jeszcze coś kombinują. No i jeszcze oczekuje The Crew Motorfest, czyli odpowiedź na, nazwijmy to odpowiedź na gry Forza bardziej, tak, i tutaj czy tam Test Drive Unlimited. No powiem tak, The Crew zawsze było troszkę z tyłu, jeżeli chodzi o wyścigi samochodowe. Pamiętam, że ta poprzednia część, The Crew 2 chyba to się nazywało, nie wiem, czy tam był podtytuł, nie pamiętam. To nawet było spoko, bo tam można i było samolotem latać i to fajne było, że to się przełączało. Natomiast zobaczymy, jak tutaj będzie z The Crew Motorfest. Chyba zrezygnowano już w ogóle z tych wszystkich samolotów, motorówek, nie wiem, nie jestem pewien, bo w trailerze tylko widziałem, że są samochody. Całość dzieje się na takiej rajskiej wyspie, troszkę jak Forza, chyba Horizon 3 się działo też na takiej właśnie tropikalnej wyspie. No zobaczymy. Tu akurat powiem Wam szczerze, czy sprawdzić, tak, sprawdziłbym, ale niekoniecznie jest to gra, która, znaczy ogólnie samochodówek, nie przepadam za samochodówkami, także miejmy nadzieję, że te 3 tytuły sprawią, że Ubisoft się trochę odbije i może, wiecie, będzie lepiej. No, tak mi się wydaje. Kolejną ciekawostką, znaczy nie ciekawostką, tylko chyba najważniejszą informacją tego tygodnia było pokazanie pierwszego trailera, czy też teasera Mortal Kombat. Teaser jest oczywiście CG, ale mogliśmy zobaczyć, jakie mniej więcej postacie tutaj wystąpią. Ciekawostką jest to, że nie jest to Mortal Kombat 12, tak jak powinien być kolejny, tylko zdecydowano się na nazwę Mortal Kombat 1, czyli jak mniemam, jest to reboot całej serii, więc możemy liczyć na pojawienie się całego zespołu podstawowych postaci, a więc Liu Kang, Sub-Zero, Scorpion, kto tam jeszcze był? Raiden, Kino chyba powinien się pojawić, Johnny Cage, Sonya Blade, to chyba to jest, nie wiem czy wszystkie się pojawią, natomiast z tego filmiku, no to widzieliśmy jeszcze Kang Lao, który pojawił się tak naprawdę chyba w części drugiej, Kitana, Milena, Shang Tsung, to postacie, które również nie były dostępne w części pierwszej. W części pierwszej był jeszcze Reptile jako postać ukryta. W każdym razie zapowiedziano trailer, teaser, no nie pokazuje rozgrywki, pokazuje nam tylko i wyłącznie taki CG, ale może to jest dobry pomysł, żeby przygotować, żeby cofnąć się tak naprawdę do źródeł i zrobić troszkę jakby reboot, bo tam już się rzeczy zaczęły dziać, po prostu zaczynało troszkę to zjadać własny ogon seria. I może to jest moment, żeby powrócić do korzeni. Kolejna ciekawostka, bo tutaj jeszcze jedna informacja wypłynęła tak naprawdę, to zapowiedź pierwszego DLC-ka, czy też Combat Pack to się nazywa. I tutaj mamy bardzo ciekawą rzecz, bo ma się pojawić 6 postaci. Te, które mnie interesują, to Quan Chi, Omni-Man. Omni-Man to jest jakieś kreskówki, której nie oglądałem. Ermac Takeda, akurat te postacie to tak mniej, ale z ciekawostek większych to, że ma się pojawić Peacemaker i Homelander. Peacemaker to postać z serialu o tym samym tytule, w którego wcielił się zresztą fenomenalnie John Cena. Bardzo fajny serial. Natomiast Homelander, no to oczywiście ojczyznosław z serialu Chłopaki. Akurat obydwie te postacie fajnie według mnie wpisują się w klimat Mortala, także jak najbardziej na plus. Z tego co jeszcze tutaj wiadomo, ma się pojawić również skórka Jeana-Claude'a Van Damme'a do postaci Johnnego Cage'a, który tak naprawdę w pierwszym Mortalu, o ile dobrze pamiętam, Johnny Cage był właśnie wzorowany na Van Dammie. Także ciekawa rzecz. No dobra, tak to mniej więcej wygląda. Aha, no i zapowiedziano jeszcze edycję kolekcjonerską. Znaczy, może inaczej, wszystkie edycje kolekcjonerskie Mortali, te najwyższe, to był straszny syf. W 11 była chyba maska Skorpiona z plastiku, która była jakaś taka, wyglądała jak z chińskiego marketu za 5 zł. I zawsze te edycje kolekcjonerskie w mojej opinii Mortali były słabe. Zawsze one
no powiedzmy sobie szczerze, nie były najwyższej jakości. Tutaj mamy otrzymać figurkę Liu Kanga. Oczywiście litografię, bo co to za edycja kolekcjonerska bez litografii? Litografie są najlepsze. No i jakiś tam jeszcze steelbook, tak? W każdym razie 1055 zł wydaje mi się, jak patrząc na tą figurkę tego Liu Kanga, mocno przesadzoną ceną i ja bym się tutaj na to za bardzo nie rzucał. No chyba że jesteś turbofanem Mortala, no to tak, bo tak jak mówię, historia pokazuje, że wszystkie te kolekcjonerki Mortal Kombat były słabe i nie wiem czy ta będzie dobra, też mi się wydaje, że to nie będzie nic dobrego, no ale to już zostawiam Wam. Kolejna ciekawa informacja, otóż mamy tutaj informację, że Take-Two, czyli firma, która również wydaje GTA, serię GTA, pomimo że GTA sprzedało się na świecie w 400 milionach kopii wszystkich GTA, czyli wszystkich odsłon. Samego GTA 5 sprzedało się 180 milionów kopii, no absolutnie niesamowita ilość, a mimo to po zamknięciu roku fiskalnego okazało się, że są na minusie, słuchajcie. Stracili 610 milionów dolarów. 610 milionów dolarów. Ale po części wynika to troszkę z tego, że gracze czekają trochę na nowe GTA i gdzieś tam to cały czas gdzieś jakieś coś się pojawia, coś tam wypływa, ale nic jakby oficjalnego nie mamy i to myślę, że jest problem. No, też pokazuje ciekawą rzecz, że Red Dead Redemption 2, które w mojej opinii było świetną grą, okazało się, że no nie był to aż tak tytuł takim bestsellerem, nie okazał się aż takim bestsellerem jak GTA. Z tego co widzę, Red Dead Redemption 2 sprzedało się w 53 milionach kopii, także w stosunku do GTA, który sprzedał się w 180, no to nawet nie jest połowa. I powiem Wam, że pod znakiem zapytania stoi, czy jeszcze kolejne Red Dead Redemption się pojawi. Wiem w ogóle z Waszych komentarzy i rozmów na streamie, że wielu osobom nie przypadło do gustu Red Dead Redemption, że gra była za wolna. No tak, no to nie było GTA, tak? To było troszkę gra taka faktycznie bardziej powolna, bardziej taka spokojna w stosunku oczywiście do szaleństw, które można robić w GTA, dlatego myślę, że też graczy to troszkę odrzuciło. No ale w planach oczywiście firmy mają się pojawiać takie tytuły jeszcze jak NBA 2K24 czy WWE 2K24, to akurat tytuły, które mnie tam zupełnie nie interesują, ale zapowiedzieli też, że będzie nowa gra jakaś od najlepszych czołowych studiów i ja się spodziewam, że to będzie jakaś zapowiedź właśnie nowego GTA. Zobaczymy. Kolejna ciekawa informacja dla osób, które gdzieś tam sobie konto na YouTubie założyły i zapomniały, że mają. W grudniu Google zapowiada, że będzie usuwał nieaktywne konta. Także jeżeli macie konto na Google, którego nie korzystacie od 2 lat na przykład, no to Google to konto usunie. Usunie oczywiście wszystkie Wasze wtedy maile, filmy na YouTubie, wszystkie te dane, które były powiązane z danym kontem. Wspominam o tym dlatego, że wiele osób ma jakieś drugie konto, na przykład na które nie zagląda, a może potrzebuje, no to warto wejść. Tak jak Google mówi, wystarczy wejść na to konto raz, nawet obejrzeć jakiś film na YouTubie, odebrać pocztę i już jakby konto jest bezpieczne, tak, nie zostanie skasowane. No ale to Wam wspominam, jakbyście byli zainteresowani. Już 24 maja o godzinie 22, czyli za 2 dni, to będzie środa, ja postaram się dla Was to streamować, będzie PlayStation Showcase. Wiele osób uważa, że na tym showcase'ie będzie pokazana zapowiedź Metal Gear Solid, który ma być ekskluzywem na PlayStation, zobaczymy. Natomiast kolejne przecieki wspominają, że będą pokazane zapowiedzi 2 seriali anime i będzie to Ghost of Tsushima i Sekiro Shadows Die Twice. Że będą te obydwie gry przeniesione właśnie na anime.
To akurat powiem wam, znaczy wiem, że ludzie oglądają te anime i spoko, mnie to tam nie za bardzo. Ja ostatnio po latach dopiero zacząłem oglądać Dante Inferno Epic Animation, które leżało u mnie latami, i czekało, żeby obejrzeć. Ja niedawno dopiero zacząłem to oglądać, ale to już tam. Jeszcze o tym wspomnę przy okazji innego materiału. W każdym razie zapraszam Was, jeżeli będziecie chcieli wspólnie pooglądać 24 maja, godzina 22, PlayStation Showcase. Ja liczę, że pokażę chociaż teaser Metal Geara, Snake Eatera, zobaczymy. No, powiem Wam, że wiele osób liczy na to i wiele osób gdzieś tam po cichu właśnie wierzy, że ten PlayStation Showcase będzie takim no, dość mocnym punktem tutaj dla Sony, także ja też tak myślę, że mogą się pojawić naprawdę dobre rzeczy. Ok, to tyle jeżeli chodzi o gry. Co nowego u mnie? Pisałem na Twitterze od wydawnictwa Open Beta, czyli od KOSA, otrzymałem książkę Potwory w ciemności. Ja ją czytam już. Jestem gdzieś tak w 1/3. Jest to historia powstania gry UFO Enemy Unknown, czyli historia Juliana Golopa. Nie jest to może dzisiaj gra UFO, czy tam XCOM bardziej. Dzisiaj to jest XCOM, tak? Wcześniej to się nazywał UFO Enemy Unknown, przynajmniej w Europie, a potem marka była przemianowana na XCOM. I XCOM chyba w Stanach ta nazwa krążyła i ona została zaadoptowana już na cały świat. Nie jest to może tytuł, który młodsi gracze dzisiaj pamiętają, aczkolwiek książka zapowiada się naprawdę interesująco i po 30% przeczytania muszę przyznać, że mnie wciągnęło, więc pewnie w tym tygodniu recenzja tej książki pojawi się na kanale. Chciałbym dla Was to zrobić, bo jest to też jeden z ciekawych tytułów. Książek o grach, których cały czas na naszym rynku brakuje, cały czas chciałoby się, żeby wychodziło tego więcej. Oczywiście widać tutaj przede wszystkim dzięki wydawnictwu Open Beta, widać, że te książki zaczynają się pojawiać i ich nakład szybko schodzi, oznacza to, że jest zapotrzebowanie na takie książki, ale oprócz tego można nabyć innych wydawnictw. Ostatnio czytałem, chyba nawet recenzję robiłem, książkę właśnie o C.J. Meyerze. No powiem Wam, coś tam się dzieje, ale to nie jest to, co powiedzmy w Stanach Zjednoczonych, gdzie tych książek jest multum. U nas to raczej nadal taka fanaberia, że tak powiem, ale dobrze, że KOSO się tym zajął i że wydaje te książki, bo tak jak mówię, w mojej opinii jest to na naszym rynku potrzebne. Dzięki uprzejmości firmy XCOM dostałem tablet graficzny XenseLabs, gdzieś tu mam jeszcze rysik. Tablet dzisiaj, urządzenie, tablet dzisiaj nam się wydaje, że tablet to jest taki, wiecie, tablet iPad, natomiast dla mnie tablet to zawsze był tablet graficzny. Powróciłem troszkę do rysowania na tablecie przy okazji tego, bo ostatni raz rysowałem w jakiejś tam agencji interaktywnej wiele lat temu. Miałem wtedy Wacoma jakiegoś na kablu. Teraz te tablety to jest zupełnie inna bajka. Recenzja tego tabletu się pojawi. Możecie zobaczyć na przykład miniaturkę do ostatniego Krapa rysowałem sobie na tablecie. Nie jest to może jakaś rzecz, którą chciałbym zamieścić w portfolio, ale było to dobrym dla mnie ćwiczeniem, żeby zacząć po latach ponownie pracować na tablecie i na pewno recenzja tego tabletu, nie wiem czy w tym tygodniu, zobaczymy, na pewno się pojawi. Naprawdę fajny produkt i naprawdę dla grafików, osób, które lubią się pobawić w tego typu rzeczy, fajna rzecz i w mojej opinii ten tablet posłuży mi do projektowania kilku rzeczy, pewnie w miniaturki niektóre będę projektował, ale też prawdopodobnie będę na nim robił jakieś tam rzeczy, na przykład do pudła pełnego barachła, chociażby jakieś tam nadruki na coś, jeszcze nie mówię na co. No i też mi się marzy coś takiego, żeby zrobić z Wami taki stream, gdzie będę rysował Was. Będziecie wysyłać mi zdjęcia, ja będę Was rysował na Photoshopie i potem tej osobie, która wysłała zdjęcie z podpisem, taki art, bieda art, bo ja nie jestem Picasso, zresztą tyle Wam mogę, znaczy może Picasso to i bym był, ale takim, wiecie, rysownikiem Marvela to raczej nie za bardzo, ale będę chciał coś takiego z Wami zrobić. Myślę, że to jest fajna zabawa i sporo śmiechu, no a przy tym oczywiście będziecie mogli sobie ze mną pogadać na streamie. Nie wiem kiedy, ale planuję coś takiego zrobić. Dobra, co w tym tygodniu?
Powiem Wam tak, aktualnie, poczekajcie, w środę mamy ten PlayStation Showcase, na którym bym chciał Was zaprosić. Na pewno będę robił, mam kolejną grę skończoną do recenzji po latach, w zasadzie mam dwie, bo jeszcze czeka Metal Gear Solid 4, ale znowu mi się troszkę poprzestawiało to wszystko, bo aktualnie ogrywam jeszcze System Shock Remake i chciałbym na premierę dla Was recenzję już przygotować. O ile dobrze pamiętam, oczywiście nie pamiętam, kiedy to embargo schodzi, nie wiem, czy 30 czy 29 chyba, czyli w przyszły poniedziałek. Nie pamiętam, kiedy to embargo teraz schodzi do System Shocka, ale chciałbym w tym momencie, kiedy zejdzie, już dla Was recenzję przygotować, także to się pojawi. Recenzja po latach, mam jeszcze materiał, tak jak mówię, making of z Metal Gear Solid 4 Snake Eater, Guns of the Patriots, i pewnie będę sobie w tym tygodniu to powoli tam jakoś składał. Widzieliście, że pojawił się nowy krab, trochę mi zajęło, ale dużo tam rzeczy chciałem zawrzeć, jakieś tam piosenki, wiecie, śpiewa, tańczy, recytuje. Widziałem, że Wam się spodobało. Natomiast już mam plan na kolejny krab, znaczy wiem, co bym chciał ogrywać i wiem, że chciałbym to zrobić w miarę szybko, więc pewnie ten nowy krab pojawi się szybciej niż się spodziewacie. Mamy jeszcze, co jeszcze mamy? Niech no zerknę tam na ten mój kanał, bo nie pamiętam już, co my tam jeszcze mieliśmy. No pewnie będę robił jakąś część kolekcjonera niedługo. Widzę, że ten temat ogólnie Was interesuje i to jest, widzę, że fajna rzecz według Was, także to tam na pewno się pojawi. I jakieś retrostory chciałbym wreszcie ruszyć. Znaczy mam retrostory tak naprawdę z Metal Gear Solid 4, ale mam w planach 3 materiały z Metal Geara 4 i nie chciałbym zarzucać kanału materiałami, które są o jednej grze, bo to i by było nudne i ludzie by tego nie chcieli oglądać, także one będą się musiały pojawić w jakimś tam odstępach czasowych, natomiast jakieś tam retrostory myślę, że sobie coś tam zacznę powoli montować i będę sobie to robił. Znaczy no w tym tygodniu, no jakoś ten tydzień powiem Wam, że oprócz tego System Shocka to jest luzik, także ja jestem ogólnie tutaj na spokojnie. O, jeszcze mam, nie wiem czy słyszycie, ale ktoś chyba zaczął to czas, żeby skończyć tego Enerfresha, bo ktoś zaczął trawę strzyc za oknem, a mam otwarty balkon, bo jest strasznie gorąco dzisiaj. No dobrze, słuchajcie, tak czy tak to mniej więcej wygląda. Ach, jeszcze jedną rzecz, to już mówiłem wcześniej, będę niedługo pracował nad kolejnym hardwarem i będzie to Nintendo 64. Mam nadzieję, że na dniach dojdą do mnie wszystkie klamoty, będę gdzieś tam się chwalił na jakimś Facebooku czy na Twitterze, co to ja nie mam ciekawego do tej konsoli i będę jakiś sobie tam ten materiał też powoli już researchował, żeby zrobić z niego hardware. Dobra, to tyle. Także zapraszam Was w środę jeszcze raz na PlayStation Showcase 22. Będziemy wspólnie oglądać. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube'a. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki w opisie.